Bardzo dobra, wczorajsza forma skończyła się dzisiaj żyganiem. Tłumaczmy sobie, że to woda chlorowana i wysokogórska choroba. Dzisiaj ruszamy z 3800 przez 4700 na 3900 jako taka aklimatyzacja. No, po nocy się czuję trochę gorzej. Nie wiem, niby mnie jakoś nie przewiało, cały czas zakrywałem głowę, wszystko. A jednak dzisiaj mnie głowa boli. Zobaczymy, jak tu będzie wieczorem. Jeszcze śniadanko, a pap i do dzieła. Napijesz się może herbaty. Pani Marto, jak wrażenia z toalety? Tamta toaleta jest bardzo czysta i luksusowa. Mak. Tamta. Tak, jest tam w Bardzo ceramice lubię. i ma pisuary. I makran bez kurku. I bez wody. Ale przy tego spoko. Zdecydowana większość toalet tak jednak nie wyglądała. 70 km od Kilimandżaro znajdzie się wulkan Meru, który wybuchł po raz ostatni w 1910 roku i jest on często widoczny w pierwszych dniach wyprawy na Kilimandżaro. Myślałem, że nam poszło dobrze, a jesteśmy ostatni w bazie. Oni nie dostaną więcej niż 30 dolców za to pewnie. Większość tragarzy to mężczyźni, zdarzają się też kobiety. Ale kobiety wykonujące męskie zadania określa się jako walczące kobiety i są rzadkością. Kilimandżaro jest wulkanem, ale teraz jest tam śnieg, lodowiec. Celem naszej wycieczki jest to płaskie Lava Tower. Na 4000 już nie ma roślinności. A w związku z tym, że to był wulkan, to mamy takie zarąbiste wulkaniczne skały. What's up, kule? For us, the challenge is not the pole, but pie. In our, it means I'm drinking. Don't scare about pee a lot. Podejście dosyć mocno mnie zmęczyło i w tym momencie już naprawdę miałem dosyć. A Lava Tower jeszcze 80 metrów wyżej. Ostatnie 200 metrów podejścia do 4600 zbiera swoje plony. Wszystkich boli głowa. Ledwo się je, co niektórzy. Co niektórzy. Kto niektórzy, głównie ja. A jeszcze trzeba podejść 80 metrów i schodzimy do bazy 3900. Dzisiaj po drodze czułem się tak źle, że nie nagrywałem praktycznie niczego, bo ten ból głowy był po prostu straszny. Ale co zrobić? Idziemy dalej i się uspokoiło, kazali nam jeść, trochę zmuszać, bo głodu nie czujesz. Kręci się o głowie, migrena i masz dosyć. Ale 2-3 godziny w kampie później i było spoko. Podejście tego dnia jest drugim najgorszym z całej wyprawy, przeważnie stąd gratulacje naszych przewodników. Znajdujemy się przy Lava Tower 4600 i schodzimy do obozu. Nie było tak źle jak na podejściu się zdawało. A tu najniebezpieczniejsze wejście na Kili ze względu na lawinę kamieni z góry. Ostatnia erupcja Kilimandżaro miała miejsce 150 000 lat temu, ale kawałki lawy widoczne są wszędzie. Lava Tower jest właśnie takim gigantycznym korkiem z lawy, co naszą porterzy nie jest wcale przemyślane pod kątem wagi, stąd takie zwykłe składane. Z takich właśnie źródełek czerpie się wodę na górze. Woda wymaga filtrowania i tabletek chlorowych na przykład. Roślinność na Kilimandżaro jest przystosowana do mrozów. Liście tej palmy, zasuszając się, chronią i tworzą izolację termiczną. Dzisiaj się okazało, że Kilimandżaro to nie jest prosta góra. Choroba łapie każdego. Na wejściu na 4000 wszyscy migreny. Zeszliśmy na 3900 i dalej migreny. 3 godziny po trasie aklimatyzacyjnej jest już ok, bóle głowy ustąpiły, apetyt wrócił, także pijemy, jemy i jutro spacer kolejny aklimatyzacyjny, tym razem spacer
i może nocleg na 4700. Kolejny koniec w namiocie. Dzisiaj po tych wszystkich przygodach z aklimatyzacją ostatecznie to się skończyło dosyć dobrze. Czujemy się wyśmienicie, żadnych bólów głowy. Wczoraj na tej wysokości budził mnie ból głowy. Może dzisiaj tego nie będzie, skoro już to jest drugi dzień. Zobaczymy. Co my? Już nikogo nie ma na pewno. Dobrze. Subskrybuj. I widzimy się w następnym odcinku.